Chciałem, żeby ta wielka i ciężka maszyna nie zajmowała zbyt wiele miejsca w ciasnym warsztacie, ale jednocześnie zawsze była gotowa do użycia. Niektórzy nawet stwierdzili, że jest to cel niemożliwy do zrealizowania. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązałem ten problem. Szlifierka taśmowa. Fantastyczne urządzenie w warsztacie. Niestety całkiem spore. Myślę, że spokojnie trzeba przyjąć 1,10 m od ściany do stolika roboczego, plus jeszcze przestrzeń dla operatora. Na szczęście w tym kierunku jest dość wąska i myślę, że zmieścimy się na 400 mm. W kanale znalazłem taki wózek. Niestety kółka są przyspawane. Mam tutaj też kawałek blachy. No i pamiętacie pewnie te celowniki, które dostałem kiedyś od widza. Całe szczęście, że nie schowałem ich z powrotem do kanału. I tak to mniej więcej ma wyglądać. Wydaje się, że będzie z tego całkiem masywna konstrukcja w sam raz na masywną szlifierkę. Ten postument to narzędzie, które pozwala mi wygodnie używać szlifierki bez zbędnych przygotowań. Zapewnia jej mobilność, a po skończonej pracy wygodnie mogę ustawić ją w taki sposób, żeby nie zajmowała zbyt dużo miejsca, dzięki czemu zachowuję porządek w warsztacie. Jest to kluczowe po to, żeby praca przebiegała sprawnie i wygodnie. Bardzo podobną filozofią, oczywiście na większą skalę, cechuje się system do zarządzania produkcją Prodio. Przedsiębiorcy w wygodny sposób pozwala zaplanować produkcję, śledzić jej postępy, a także ocenić, jaki jest faktyczny koszt wykonania produktu. Pracownik z kolei doskonale wie, jakie są przydzielone do niego zadania, może też na przykład dodawać swoje notatki i zdjęcia. Więc gdy za parę miesięcy znowu będzie ten sam produkt do wykonania, to będzie mógł podejrzeć na przykład sposób mocowania. Zatem jeżeli Twoja firma się rozwija i coraz trudniej jest utrzymać porządek, nie zwlekaj. Na stronie partnera tego odcinka, czyli Prodio, zupełnie za darmo przetestujesz funkcjonalność tego narzędzia. Niezbędne linki macie oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu pod filmem. A nasz postument jest już prawie pospawany, no i teraz pojawił się pierwszy problem, ponieważ kółka były już na stałe zamocowane do ramy i niestety były to kółka w wersji bez hamulca, no to nasza szlifierka będzie się nam odsuwać. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu było zamocowanie szpilek, które miały jednocześnie poziomować maszynę, bo u mnie przed garażem jest nierówno, a także działać jak hamulec. Niestety M10 okazały się zbyt wiotkie, chociaż liczyłem, że po prostu maszyna będzie stała na swoich kołach, a szpilki będą tylko wspomaganiem. Ogólnie sam postument wyszedł bardzo fajnie, ale okazuje się, że mamy problem z tymi wysuwanymi nóżkami. Po pierwsze w ogóle pomyliłem śruby i dałem M10, chciałem dać M12, ale to i tak by nic nie dało. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Ale niestety, te szpilki są po pierwsze za cienkie i zwyczajnie się na nich to chwieje, a po drugie mamy jeszcze trochę luzu na gwincie, co jeszcze dodatkowo powiela ten efekt. Zatem obcinam te za małe nakrętki, no i wykonamy sobie nowe nóżki. Na początku chciałem użyć do tego śruby M16, ale niestety nie miałem takiej szpilki, więc na grubo pojedziemy i użyję M20. Dodatkowo postanowiłem wykonać też specjalne obejmy. W tym celu właśnie rozwiercam teraz tą rurkę, no i do środka pasują idealnie szpilki M20. Wystarczy teraz tylko dociąć odpowiednie płaskowniki i je przyspawać. W ten sposób uzyskamy jedną taką długą obejmę, którą sobie potem potniemy na mniejsze kawałki. Zanim to jednak nastąpi, łatwiej będzie mi w tej chwili wywiercić otwory i je nagwintować, póki to jest w całości. I oczywiście, jako że to ma być obejma, no to będziemy musieli ją jeszcze rozciąć. Nie jest to jakiś mega precyzyjny mechanizm, więc po prostu zrobiłem to kątówką przy pomocy 2 mm tarczy do cięcia. No i teraz na przecinarce taśmowej tniemy sobie ten profil na kawałki i z tego wyjdą nam w sumie 4 obejmy, które jeżeli maszyna będzie się nadmiernie chwiała podczas pracy, będę mógł zwyczajnie zacisnąć i wtedy luz na gwincie nie będzie już żadnym problemem. Zaszlifowałem oczywiście pozostałości po starych nakrętkach, wszystko spryskałem antyodpryskiem, żeby tam nie pospawało się gdzieś na gwincie. Do wcześniej uciętych szpilek przyspawałem nakrętki, ponieważ takich długich śrub M20 to oczywiście nie miałem. I tak właśnie przygotowany zestaw będę teraz szczepiał, a następnie wszystko pospawam.
I teraz jak zobaczycie już na gotowe rozwiązanie, no to widać, że tamte szpilki już nawet wzrokowo były za cienkie. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, żeby użyć szpilek tak cienkich. Te są idealne. Teraz nie dość, że w pełni stabilnie mogę ustawić moją maszynę, to jeszcze mogę ją idealnie wypoziomować, bo przed garażem jest taki spad, no i na pewno na kółkach by nam to się przesuwało, zjeżdżało, no i sama maszyna stałaby po prostu krzywo. Całość oczywiście pomalowałem, no i szlifierkę przykręciłem do podstawy. Ale ukończenie tej części mechanicznej nie było końcem problemów, z którymi musiałem się zmierzyć. Jak widać, mam przygotowany falownik i całą elektrykę. Zaprojektowałem i wydrukowałem specjalną obudowę i miałem szczytny cel, bo wielu z Was pyta się, jaki falownik do szlifierki taśmowej, jak go podłączyć, jak to sobie przygotować samemu. Więc pomyślałem, że wybiorę jakieś w miarę tanie urządzenie, udostępnię Wam projekt fajnej obudowy i przygotuję po prostu prosty tutorial, jak zaprogramować taki falownik i jak go podłączyć. A falownik potrzebuję, ponieważ nie mam u siebie trójfazowej instalacji na warsztacie, a z kolei szlifierka z jednofazowym silnikiem bierze bardzo duży prąd startowy. A taki falownik nie dość, że zapewnia mi soft start, no to jeszcze przy okazji zyskuje regulację obrotów. Więc wersję trójfazową będę zasilał przy pomocy falownika jednofazowego. Zostawię Wam w opisie link do tego falownika, o ile on jeszcze będzie dostępny, ale czy będziecie go używać do tego projektu, czy też do innych projektów, no to będziecie musieli sami zdecydować, bo ja napotkałem pewne problemy, o których powiem za chwilę. Na razie przełączę sobie silnik, bo jest on fabrycznie ustawiony w gwiazdę, a my, że będziemy go zasilać napięciem 230 V, no to musimy przełączyć go w trójkąt. Od razu uspokajam, że wszystkie trzy blaszki są w zestawie, tylko po prostu na oko ich na początku nie widać, bo są nałożone jedna na drugą. No i podłączam teraz 3 fazy, a także przewód ochronny na obudowę silnika. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy korzystamy z falownika, bo gdy podłączymy takie urządzenie do gniazdka bez bolca, no to kolokwialnie mówiąc, taka maszyna będzie nas kopać. I w momencie, gdy miałem już wszystko podłączone i przyszedł czas na testy, to okazało się, że falownik ma problem. Niestety, przydarzyła mi się dziwna przygoda z tym falownikiem. To jest już kolejny egzemplarz. Poprzedni został odesłany na reklamację. Ale z tym nowym falownikiem jest ten sam problem, co z poprzednim. W silniku mam prawidłowo podłączone uzwojenia, jest przełączone na trójkąt. Falownik został oczywiście zaprogramowany według instrukcji i wszystko wskazuje na to, że prawidłowo, ponieważ obroty w jednym kierunku, w tym fabrycznym kierunku, działają prawidłowo. Ale gdy zmienimy je na przykład przy pomocy złączy X1, X2 i chcemy, żeby silnik pracował w przeciwnym kierunku, no to niestety wyskakuje nam błąd. Istotnym szczegółem jest to, że ten błąd się nie pojawia, dopóki nie podłączymy silnika. Gdy testujemy sobie falownik na sucho, na biurku, to bez problemu możemy zmieniać ten kierunek obrotów i widać zarówno na prawych obrotach, jak i na lewych, po przekręceniu potencjometru, że częstotliwość narasta i nie ma żadnego błędu. Oczywiście używając szlifierki taśmowej nie potrzebuję zmieniać obrotów, ale tak się złożyło, że akurat fabryczny kierunek obrotów dla szlifierki taśmowej był nieprawidłowy. Ciekawostka jest taka, że można zmienić kierunek obrotów, zamieniając po prostu dwie fazy. Czyli gdy przełożę dwa przewody, zamienię miejscami, no to magicznie kierunek obrotów się zmienia, nie ma żadnego błędu. Oczywiście jest to realizowane w tym momencie poza falownikiem. Oprócz zmiany kierunku obrotów przy pomocy szyny danych, która pomyślałem, że być może ma uszkodzone to wejście odpowiedzialne za zmianę kierunku, ten kierunek możemy też zmienić po prostu programując odpowiedni parametr w falowniku. Niestety, w takim wypadku ten problem również się pojawia. Enter. Wyjdziemy sobie. Nie ustawiam dużej częstotliwości, żeby się silnik jakoś specjalnie nie rozpędzał. No i uruchamiam. I jak było słychać, pojawił się tylko taki dziwny odgłos i zaraz silnik się zatrzymał i otrzymaliśmy ten błąd. Przywróćmy teraz fabryczne obroty. No i z powrotem go zmieniamy na 0. No i teraz próbujemy uruchomić. No i startuje bez problemu. Gdybym teraz zamienił fazy miejscami, no bo teraz oczywiście chodzi o to, żeby taśma nam szła na stół, a nie odrywała nam od stołu. Ale gdybym zamienił fazy miejscami, no to po prostu obroty by działały w przeciwnym kierunku. Czyli sam silnik jest w porządku.
Zaobserwowałem też, że tak dziwnie mruga ten ekran. Postanowiłem też podłączyć na testy inny silnik. Bo sami przyznacie, że to jest trochę dziwne, żeby dwa falowniki pod rząd miały ten sam problem. Chociaż falownik jest przystosowany do silników 2,2 kW, no to do testu użyjemy nawet mniejszego silnika. To przynajmniej nas upewni, że nie przeciążamy naszego falownika. Ok, najpierw taka częstotliwość tam powiedzmy 17. No i silnik pracuje. Teraz zmienię parametr. Według instrukcji ustawię parametr 0,12 na 1, czyli obroty przeciwne do tych, które teraz są. No i próbuję uruchomić. No i ten mniejszy silnik też, jak było widać, się zatrzymał. I mamy ten sam błąd. Po pewnych przygodach razem z tymi śrubami, a także z falownikiem udało się ukończyć podstawę w takiej wersji 1.0. Być może będą jakieś modyfikacje, może dorobię jakieś rączki, żeby tą maszynę było łatwiej prowadzić, ale myślę, że to, co chciałem osiągnąć, udało się osiągnąć, ponieważ maszynę fajnie mogę schować tutaj do kąta i wcale nie zajmuje dużo miejsca, a mogę z nią też łatwo wyjechać na dwór, czy po prostu ją obrócić tutaj kawałek i przy wejściu coś na szybko wyszlifować. Okazało się też, że te nóżki, które zrobiłem, takie solidne, za chwilę będziemy je testować, nie są aż tak bardzo potrzebne w sytuacji, kiedy chcemy coś na szybko wyszlifować, jakąś jedną drobną rzecz, bo gdy postawiłem maszynę i przykręciłem ją na stałe, to tak dociążyła całą podstawę, że praktycznie nie przeszkadza to w ogóle w użytkowaniu, gdy te nóżki nie są opuszczone. Jak widać w tej pozycji, ta maszyna zajmuje znacznie mniej miejsca niż w swojej typowej pozycji roboczej, gdy musimy ją obrócić przodem do siebie. Czyli na przykład w taki sposób. No wtedy robi się faktycznie ciasno w garażu. Za plecami mam szlifierkę narzędziową, więc ciężko byłoby tak tej maszyny używać. No ale możemy nią teraz spokojnie wyjechać na dwór, czy po prostu obrócić ją pod kątem 45 stopni i pracować sobie w stronę wyjścia, tak żeby nam tutaj za bardzo nie pyliło do warsztatu. Oczywiście, mając taki fajny postument, nie omieszkałem potestować możliwości całej maszyny. Na przykład, jeżeli chcemy, możemy całą szlifierkę położyć na płasko i używać jej w takiej konfiguracji. Ale pozwólcie, że jeszcze dokończymy temat tego falownika. Pierwszy falownik prawdopodobnie się spalił podczas prób zmiany obrotów. Drugi falownik okazał się mieć taki sam problem. Z tym, że mając nauczkę po pierwszym falowniku, nie wykonywałem jakoś dużo prób i tych testów zmiany kierunku obrotów, tylko po prostu zamieniłem fazę. Za to sam sklep mogę jak najbardziej polecić, ponieważ byli pomocni, nie odwracali się od problemu, utrzymywali cały czas kontakt telefoniczny, no i bez gadania wysłali mi zastępczy falownik, który tutaj właśnie testuję. Lecz zauważyłem jeszcze jedną rzecz, która mnie zdziwiła, to że przy mocniejszym dociśnięciu falownik nie daje rady. Pomyślałem, że może mam za gruby papier ścierny i w momencie, gdy już chciałem dokonać zmiany, przypomniało mi się, że chyba nie ustawiłem jednego parametru. Dobrze jest to widać na wentylatorze. Z dużą łatwością jestem w stanie zatrzymać falownik, ponieważ jest ustawiony tryb skalarny, a nie wektorowy. I falownik w ogóle ze mną nie walczy. Teraz faktycznie jak próbuję zatrzymać, to ewidentnie silnik ze mną walczy. Wcześniej jak była ustawiona trójka, no to mogłem spokojnie zatrzymać i silnik sobie nic z tego nie robił. Tak więc pamiętajcie, żeby używać falowników wektorowych, ustawić tryb pracy na wektorową kontrolę bezczujnikową, a także zdjąć pas i bez obciążenia przeprowadzić proces autotuningu. Uważajcie, bo niektóre lepsze falowniki mają coś takiego jak autotuning dynamiczny i wtedy silnik będzie oprócz tego, że wydawał dziwne dźwięki, to jeszcze będzie wykonywał różnego rodzaju obroty. Więc żeby ta zabawa przypadkiem Was za mocno nie wciągnęła. Tak więc jeżeli chodzi o jakieś plany podłączenia tego falownika, konfiguracji i tak dalej, to zrezygnowałem, ponieważ no nie jestem w stanie go polecić. Nawet jeżeli mój egzemplarz będzie działał bezawaryjnie, no to nie wiem jak tam inne. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły albo innowacje, które można wprowadzić tutaj do tego urządzenia, no to dawajcie znać w komentarzach.
Ogólnie wszelkie porady na temat używania szlifierki taśmowej są mile widziane, ponieważ jest to nowe urządzenie, z którym wcześniej nie miałem jeszcze kontaktu, więc jeszcze nie wiem do końca, jak dobierać pasy, jak dobierać prędkości do tych pasów. Być może są jakieś fajne przyrządy, które można tutaj stosować, a których jeszcze nie widziałem. To oczywiście liczę na Waszą pomoc. A ja pewnie w miarę tego, jak będę poznawał, jak spisuje się podstawa, którą wykonałem, będę modyfikował ją i będę się z Wami tym oczywiście dzielił. Dlatego zasubskrybujcie kanał Adam Maszynotwór i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej! Znalazłem jeszcze pośród materiałów wideo tą listę, na podstawie której programowałem falownik. Ale uważajcie, niech to będzie tylko lista poglądowa, ponieważ nawet nie jestem w stanie teraz zweryfikować, czy wszystkie te parametry zostały ustawione w taki sposób, jak tutaj jest to opisane. Po prostu z powodu awarii tyle razy musiałem przegrzebać wszystkie parametry, że już nie chce mi się na to patrzeć.